Agresja nazistowskich Niemiec na Skandynawię w 1940 roku spotkała się z gwałtowną reakcją aliantów. Do Norwegii został skierowany specjalny korpus ekspedycyjny złożony z Brytyjczyków, Francuzów i Polaków. W tym czasie floty obu walczących stron na Morzu Norweskim starły się w potężnych bitwach, z których wyłonił się ostateczny zwycięzca. Tomasz Turzyński z Fundacji Vita Memorie zbiera zespół ekspertów, z którym wyrusza za koło polarne, aby poznać szczegóły tych dramatycznych wydarzeń. Wiele więcej nie dowiem się, wertując same źródła. Czas zatem, aby ruszyć się z biurka. Zamierzam zebrać grupę ekspertów i ruszyć śladami norweskiej ekspedycji sprzed 80 lat, poszukać śladów polskiej brygady i dowiedzieć się, jakie tajemnice może jeszcze skrywać arktyczna ziemia. Nocą 9 kwietnia 1940 roku 10 niemieckich okrętów wojennych wpłynęło na wody Ofotfjordu. Około godziny 3 rano 3 niszczyciele wysadziły niemiecki desant, który miał za zadanie unieszkodliwić baterie norweskich dział nadbrzeżnych. Te jednak nie istniały, wciąż leżały jeszcze w magazynie w Narviku. 3 kolejne niszczyciele popłynęły w kierunku Bjergvik i Elvegårdsmen, a reszta floty skierowała się wprost na Narvik. Eidsvold i Norge, stare norweskie pancerniki zbudowane jeszcze w 1900 roku, cumowały w porcie, gdy nadeszła wiadomość o niemieckiej napaści. Szef floty północnej, komandor Per Askim, wydał rozkaz zajęcia pozycji bojowych i przygotowania się na wrogi atak. Gdy sylwetki wrogich jednostek wyłoniły się ze śnieżycy, Eidsvold oddał strzał ostrzegawczy. W odpowiedzi niemiecki okręt flagowy Wilhelm Heidkamp wysyła łódź motorową z negocjatorem. Dowódca Eidsvold, komandor porucznik Odd Willoch, nie wierzył własnym uszom. Niemcy utrzymywali, że przybyli jako sojusznicy, by bronić Norwegii przed aliantami. Willoch nawiązuje połączenie radiowe z Norge, skąd dociera rozkaz dowódcy. Ruszać do ataku. Niemiecka łódź motorowa zawraca, wystrzeliwując w niebo racę sygnałową. Był to ustalony znak, że podstęp się nie powiódł. Z mostka okrętu flagowego widzą to niemieccy dowódcy, komandor Friedrich Bonte i generał Edward Dittel. Bonte waha się, lecz Dittel natychmiast nakazuje otwarcie ognia. 2 torpedy trafiają Eidsvold, zanim ten zdążył oddać strzał. Pancernik łamie się na pół i tonie w kilkanaście sekund. Gdy huk eksplozji dociera do załogi Norge, komandor Askim wydaje rozkaz otwarcia ognia. Niemiecki niszczyciel Bernd von Arnim odpowiada mu salwą z dział i torped, jednak niecelnie. Bliskość bieguna ziemi sprawia, że magnetyczne zapalniki torped zawodzą. W końcu 2 z nich eksplodują, trafiając w śródokręcie. Norge przechyla się na sterburtę. Po kilkunastu sekundach jego śruby zamierają, gdy obraca się do góry dnem i pogrąża się w głębinach. W lodowatym morzu w ciągu kilku minut ginie 276 norweskich marynarzy z pancerników Norge i Eidsvold. Po dokonanej rzezi generał Edward Dittel wraz ze swoimi ludźmi schodzi na ląd w Narviku. Pułkownik Konrad Sundlo, norweski dowódca należący do pronazistowskiej partii Vidkuna Quislinga, oddaje miasto bez walki. W tym czasie austriacki dowódca 139 pułku, Alois Windisch, z 2 batalionami piechoty górskiej ląduje w Bjergvik. Bez walki zajmują wojskowy obóz Elvegårdsmen, którego dowódca otrzymał od pułkownika Sundlo rozkaz kapitulacji. Była to centralna baza mobilizacji armii norweskiej. Łupem Niemców padło kilkanaście moździerzy, 80 CKM-ów, setki mundurów, tysiące karabinów oraz miliony sztuk amunicji. Było to ogromnym wzmocnieniem dla Niemców, a dla aliantów poważnym problemem. Wszystko to bez oddania choćby jednego strzału. Po wojnie nazwisko Quislinga stało się synonimem zdrajcy. Jednak dowódca garnizonu w Narviku, Konrad Sundlo, nigdy nie odpowiedział za swoje czyny. Podobnie jak polska brygada podhalańska, za pierwszy cel obieramy Tromsø. Zanim jednak tam wyruszymy, musimy poczynić niezbędne przygotowania. Pomoże nam w tym mój znajomy, współczesny podhalańczyk, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie survivalu i detektorystyki.
Witam Was serdecznie, jestem Bartłomiej Stój, znany jako bloger Zwiadowca Historii. Będziemy podróżować śladami Brygady Strzelców Podhalańskich, a wiem, że przecież jesteś współczesnym podhalańczykiem. Opowiedz trochę o swoich doświadczeniach. Współczesny. No, jestem co prawda w czynnej rezerwie wciąż, bardziej jestem byłym podhalańczykiem. Byłem w 21 Batalionie Strzelców Podhalańskich, byłem dokładnie na kompanii wsparcia. Wcześniej odbyłem szkolenie w artylerii samobieżnej w Toruniu i wyszedłem stamtąd ze specjalizacją ładowniczym moździerza. No i właśnie dokładnie taką specjalizację i na tym stanowisku byłem w 21 Batalionie. Może powiesz w ogóle, na czym polega hobby detektorystyczne? Myślę, że przede wszystkim polega na miłości do historii, do jakichś starych przedmiotów. Ogólnie nie chodzi raczej na pewno o tym, co większość myśli, za poszukiwaniem wielkiego skarbu, jakichś ogromnych znalezisk i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby właśnie znajdować te drobne przedmioty, a później doszukiwać się w tym jakiejś ich historii. Często znajdujemy jakąś drobną monetę czy cokolwiek, zaczynamy się tym interesować, zaczynamy się interesować, gdzie ona była wybita, przez kogo, za kogo, podczas jakich czasów, jak ona w ogóle mogła trafić w to miejsce, gdzie żeśmy je odkryli i tak jakby pisze się cała historia tego wszystkiego. Będziemy prowadzić poszukiwania w warunkach arktycznych. Czeka nas niska temperatura, śnieg. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, dobierając sprzęt na takie poszukiwania? Myślę, że przede wszystkim przydadzą nam się większe cewki, ponieważ, tak jak sam mówisz, arktyczny klimat i tak dalej, to zwykle jest dużo śniegu, zmarzliny, czyli odetnie nam już jakiś zasięg, że tak powiem, z góry, więc przydadzą się większe cewki, żeby spenetrować, że tak powiem, ten śnieg i dojść do tej gleby. Przynajmniej. Przydadzą nam się pewnie baterie zewnętrzne, więc fajnie, żebyśmy wybrali sobie już wcześniej wykrywacze, które nie mają wbudowanych baterii, żeby nie mieć takiej sytuacji, że ruszymy w teren, zaczniemy szukać i nagle przy minus 30 czy tam 20 paru stopniach ta bateria będzie bardzo szybko opadać, prawda? Więc fajnie mieć jednak zewnętrzne baterie, które w razie czego można sobie wymienić i kontynuować dalej poszukiwania w razie tego. Weźmiemy sobie coś na pewno porządnego do kopania, bo ja z doświadczenia wiem, że tam przy minus 15 to nawet porządna łopata markowa może strzelić jak zapałka, więc jakiś szekan na pewno nam się przyda, jakieś kilowki, no i na pewno trzeba będzie się odpowiednio wyposażyć, jeśli chodzi o ubiór tak samo. Widzę, że masz tutaj na sklepie też sprzęt survivalowy. Jakie przedmioty warto by było zabrać na taką wyprawę? Tak naprawdę to nie zastanawiałem się jeszcze o tym, bo zawsze to się pakuje, wiadomo, chwilę przed tym na ten. Myślę, że na pewno ja wezmę kompas. Przede wszystkim dlatego, że jeśli będziemy pochodzić po górkach, po lasach i tak dalej, może zanikać GPS, więc przyda się tak naprawdę cały czas mniej więcej wiedzieć, gdzie się chodzi. Stary, dobry kompas. Tak, dokładnie tak. Myślę, że na pewno jakiś podstawowy też zestaw survivalowy. Myślę, że jakieś folie NRC, które w razie jakiejś awaryjnej sytuacji nam, że tak powiem, dadzą jakąś podstawową ochronę i ciepło do jakiegoś przybycia jakiejś ekipy ratunkowej. Apteczkę na pewno trzeba sobie będzie zabrać. Mogą się nam przydać, podgrzewacze są takie chemiczne, to jest bardzo ciekawy patent. Często narciarze z tego korzystają. To jest taki żelowy woreczek jakby. Po przełamaniu, to w środku na ogół jest coś a la monetkach, po przełamaniu to zaczyna podgrzewać, tam reakcja chemiczna zachodzi i przez jakiś czas mamy po prostu, fajnie się to wkłada do rękawiczki czy do kieszonki i można sobie podgrzać dłonie, że tak powiem, w tych ciężkich warunkach. Brzmi jak coś, co może być bardzo przydatne w warunkach arktycznych. Wszystko może być przydatne, tak naprawdę nawet taka bransoletka może być przydatna. Tutaj właśnie chociażby masz kompas, masz 5 metrów linki, masz nożyk na dzień dobry i jest też krzesiwo tutaj ukryte, takie drobne. I można nim rozpalić ognisko, o dziwo. Nawet mógłbym Wam zademonstrować, jeśli chcecie. Ekipa Vita Memorie wylatuje do Norwegii, zabierając na pokład niezbędny sprzęt do prowadzenia eksploracji w subpolarnej strefie klimatycznej. Samolot wkrótce przekracza 66. północny równoleżnik, wyznaczający koło podbiegunowe. Podróż, która w 1940 roku Polskiej Samodzielnej Brygadzie Podhalańskiej zajęła 2 tygodnie, dziś ekipa pokonuje w niecałe 3 godziny. – 10 kwietnia 1940 roku pod osłoną mgły i śnieżycy 5 niszczycieli brytyjskich wpłynęło na wodę Ofotfjordu. Dowódca flotyli, kapitan Bernard Warburton Lee, pomimo skromnych sił, miał ambitne rozkazy przechwycić lub zniszczyć wszystkie napotkane niemieckie jednostki. W sztormie i gęstej śnieżycy przepłynęli niezauważeni przez przyczajone boty i weszli do portu, zaskakując całkowicie znajdującą się tam flotylę wroga.
2 niemieckie niszczyciele właśnie uzupełniały paliwo z jedynego tankowca, jaki dotarł do Narviku. Wszystkie inne zaś stały na kotwicy. Komandor Friedrich Bonte wolał utrzymać zwartą formację, niż pojedynczo wychodzić w morze. Hostile i Hotspur zostały z tyłu, podczas gdy Hardy, Hunter i Havok otworzyły ogień. Niemiecki okręt flagowy Wilhelm Heidkamp dostał 2 torpedy, wylatując w powietrze. Ginie Friedrich Bonte i 80 marynarzy. Brytyjskie okręty niszczą ostrzałem broni pokładowej i torped 6 niemieckich statków handlowych. Niszczyciel Dieter von Reder, ciągnąc pod nie kotwicę, próbuje nawiązać walkę, ale błyskawicznie staje w płomieniach. Podobnie jak drugi niszczyciel, Hans Lüdemann. Gdy brytyjskie okręty ruszają dalej, same zostają zaskoczone. Przed nimi pojawiły się 3 niemieckie niszczyciele, Wolfgang Zenker, Erich Kellner i Erich Giese. Warburton Lee postanowił się wycofać, ale zjawili się nowi przeciwnicy, Georg Thiele i Bert von Arnim, odcinając mu drogę. Jednostki Kriegsmarine skupiły ogień na Hardy. Jeden z pocisków trafił w mostek, zabijając większość dowódców. Kapitan Warburton Lee jest ciężko ranny, ma zmiażdżone nogi i roztrzaskaną czaszkę. Jedyny na pokładzie przytomny oficer, ranny w stopę i z ułomkami w plecach, kieruje płonący okręt w kierunku brzegu. W tym czasie trwa wymiana ognia, w której obie strony doznają uszkodzeń. HMS Hotspur stracił sterowność i staranował Huntera, który po chwili zatonął. Havok i Hostile dają Hotspurowi osłonę i w końcu wszystkim im udaje się wydostać. Wypływają na pełne morze, zaś uszkodzony HMS Hardy osiada na brzegu. Kapitan Warburton Lee umiera na kamienistej plaży nieopodal Widrek. Jego ostatni rozkaz brzmiał: kontynuujcie walkę z wrogiem. Dowództwo Royal Navy uważa akcję za udaną i decyduje się wysłać w rejon Narviku większe siły. W 3 dni później wiceadmirał Sir William Whitworth na pancerniku Warspite w asyście 9 niszczycieli wchodzi do Ofotfjordu. Eskadra Whitwortha najpierw zatapia niszczyciel Erich Kellner przy południowym brzegu, a samolot z Warspite niszczy przyczajonego U-64. Niemiecka flota pod dowództwem wiceadmirała Ericha Beya próbuje stawić im czoła, lecz uszkadza tylko jeden z niszczycieli, tracąc Hermana Kühne, a także unieruchomione w okolicach portu Dieter von Reder oraz Erich Giese. Pozostałe jednostki Kriegsmarine kryją się w Rombakenfjordzie. Udaje im się uszkodzić z zasadzki jeszcze jeden wrogi okręt, nim w końcu na rozkaz dowódców same zostają zatopione przez własne załogi, a pozostałe w zanurzeniu uboty wycofują się z pola walki. Chwilę później na brzegu Narviku zaczynają wyłaniać się postacie, dziesiątki, a później setki rozbitków z niemieckich okrętów, przemarzniętych, przemoczonych, umazanych ropą, niektórzy potwornie poparzeni, zaczynają powoli snuć się niczym pochód żywych trupów w stronę szpitala w Narviku. Dym zasnuwa wszystko. Admirał Whitworth już wydaje rozkaz do ostrzału wszystkich jednostek w porcie, w tym chmarze dymu z płonących wraków, z dział. Brytyjczycy zaczynają ostrzał wszystkich okrętów znajdujących się w porcie, bez znaczenia czy są to jednostki niemieckie, norweskie, wszystkie okręty handlowe, wszystkie statki idą na dno. Gdy dym opada, Brytyjczycy panują już kompletnie na wodach Ofotfjordu. Flota niemiecka pod Narvikiem przestała istnieć. Zatopiono 10 niszczycieli. To była połowa wszystkich niszczycieli, jakie Kriegsmarine posiadała w tym czasie podczas II wojny światowej. Ogromny cios dla Niemiec i otwarcie się szansy na bezpieczne lądowanie dla aliantów. Dzisiaj to miejsce usiane jest mnóstwem wraków, gdzie miejscowi mogą nurkować. Część z tych wraków jest pomnikami, grobowcami dla marynarzy, którzy zginęli wtedy. Powtarzając perspektywę brytyjską, polscy historycy mówią jedynie o 2 bitwach morskich pod Narvikiem w 1940 roku. Z badań wynika jednak, że w istocie bitwy były 3. Dramatyczna obrona Eidsvolda i Norge 9 kwietnia, kolejnego dnia zabójczy rajd kapitana Warburtona Lee, a w 3 dni po nim ostateczne dzieło zniszczenia niemieckiej floty, dokonane przez Sir Williama Whitwortha. Dzięki zwycięskim bitwom alianci uzyskali dominację na morzu. Losy Narviku miały rozstrzygnąć się na lądzie. Jaki los spotkał w Arktyce polską samodzielną brygadę strzelców podhalańskich?
Jakie tajemnice czekają na ekipę filmową na norweskiej ziemi? Magazyny w muzeach zawierają setki tysięcy artefaktów, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Gdyby trafiły one najpierw do nas, ucieszyłyby oczy wszystkich widzów tego kanału. Jeśli chcesz przekazać nam swoje pamiątki, dane kontaktowe znajdziesz pod tym filmem, a my z chęcią kiedyś opowiemy ich historię.